Dzisiaj chciałbym przetestować jeden z legendarnych procesorów 486SX. Ten mały układ, pracujący z częstotliwością 25 MHz, może nie jest najszybszym modelem 486, jaki kiedykolwiek powstał, ale na pewno nie można nazwać go wolnym. W porównaniu do najwolniejszej wersji 486, ten działa o 5 MHz szybciej, co zauważalnie przyspiesza działanie aplikacji. Co ciekawe, procesor SX25 bardzo często można było podkręcić do 33 MHz bez większych problemów. Można by powiedzieć, że 8 MHz to niewiele, ale takie zwiększenie częstotliwości znacząco poprawi prędkość całego systemu, zwłaszcza że magistrala systemowa również działa z częstotliwością 33 MHz. W przypadku, gdy nasz system jest wyposażony w kartę graficzną VESA Local Bus, to również magistrala VESA może pracować z częstotliwością 33 MHz. W mojej opinii, to doskonała sytuacja dla komputera, ponieważ procesor może przesyłać dane do reszty systemu tak szybko, jak to tylko możliwe, gdy wszystko działa w takiej samej prędkości. Procesor 486 wprowadził wiele ulepszeń w porównaniu do swojego poprzednika 386DX. Oprócz wersji SX, 486 był wyposażony w wewnętrzny koprocesor. Zarówno wersje SX, jak i DX miały wewnętrzną pamięć podręczną, przewidywanie rozgałęzień i 5-stopniową strukturę potokową. Pamięć podręczna, 8 kilobitów, pełni funkcję bufora dla małych danych. Dzięki temu, że pamięć podręczna znajduje się wewnątrz procesora, można do niej uzyskać dostęp z większą szybkością w porównaniu do zwykłej pamięci RAM. Dzięki przewidywaniu rozgałęzień procesor może myśleć z wyprzedzeniem i przygotować wszystko do nadchodzących instrukcji. Potokowa struktura pracy to coś, z czym spotykamy się we współczesnych jednostkach centralnych. Taki sposób pracy znacząco przyspiesza działanie procesora. Tak więc, w dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej temu legendarnemu procesorowi 486SX. Zobaczymy, jak można go podkręcić, jakie ma zalety i jak wpływa na ogólną wydajność systemu. Procesor 486SX był popularnym układem w latach 90. i stanowił serce wielu komputerów osobistych tamtej epoki. Dzięki swojemu udogodnieniu dla gier i programów, był testowany za pomocą różnych programów benchmarkowych. Oto opis kilku popularnych testów, które były wykorzystywane do oceny wydajności procesora 486SX. Doom to kultowa gra, która była bardzo wymagająca dla komputerów swoich czasów. Wydana w 1993 roku, stała się pionierem gier typu FPS. Testowanie procesora 486SX z wykorzystaniem Doom polegało na uruchomieniu gry z odpowiednimi ustawieniami graficznymi i śledzeniem płynności rozgrywki. Im wyższa liczba klatek na sekundę, tym lepiej radził sobie procesor z obsługą gry. Landmark to popularny program benchmarkowy stworzony przez firmę Futuremark, który był używany do oceny wydajności różnych podzespołów komputerowych. W przypadku testowania procesora 486SX, Landmark dostarczał zestawu zadań obliczeniowych, które sprawdzały zdolności matematyczne i arytmetyczne procesora. Wyższe wyniki w Landmarku świadczyły o lepszej wydajności procesora. PC Player Benchmark to program stworzony specjalnie do testowania komputerów osobistych i oceny wydajności podzespołów, w tym procesora. Program ten zawierał różnorodne testy, które obciążały procesor na różne sposoby, w tym obliczenia, grafikę i zarządzanie pamięcią. Wskaźniki wyników pozwalały porównać wydajność różnych procesorów, w tym 486SX. Superscape było aplikacją do tworzenia grafiki 3D, wykorzystywaną do projektowania wirtualnych światów i środowisk. Testowanie procesora 486SX przy użyciu Superscape wymagało uruchomienia skomplikowanych scen 3D i monitorowania, jak dobrze procesor sobie z nimi radzi. Im płynniejsze działanie scen, tym wydajniejszy był procesor. System Info to narzędzie, które dostarczało informacji na temat konfiguracji komputera, w tym danych o procesorze, pamięci RAM, karcie graficznej itp. Było często używane jako pierwszy krok przed testowaniem innych programów benchmarkowych. Dzięki System Info można było sprawdzić podstawowe parametry procesora 486SX, takie jak częstotliwość taktowania, rozmiar cache itp.
Testowanie procesora 486SX przy pomocy wymienionych programów benchmarkowych pozwalało ocenić wydajność tego popularnego układu w różnych scenariuszach obciążeniowych. Chociaż 486SX już dawno został zastąpiony przez nowsze i bardziej wydajne procesory, testy tych czasów pozostają interesującym wspomnieniem i pozwalały na sprawdzenie, jak wydajnie pracował ówczesny sprzęt komputerowy. Interpretacja wyników benchmarków wyraźnie wskazuje, że wydajność procesora 486SX wzrasta nieliniowo wraz ze zwiększeniem jego taktowania. Wszystkie testy wykazują wzrost wydajności przy wyższych taktowaniach, co potwierdza, że procesor działa bardziej efektywnie i szybciej w bardziej wymagających zadaniach. Jednak warto zauważyć, że różnice w wydajności między kolejnymi taktowaniami mogą być bardziej zauważalne na początku, a potem mogą maleć, gdy osiągane są pewne granice wydajności zależne od architektury procesora. Istnieje kilka powodów, dla których wzrost wydajności nie jest liniowy wraz ze zwiększaniem taktowania. Ograniczenia architektury. W niektórych przypadkach architektura danego procesora może być bardziej podatna na osiągnięcie pewnych granic wydajności, które nie mogą zostać łatwo przekroczone, nawet poprzez zwiększenie taktowania. Bottleneck innych komponentów. Wzrost wydajności procesora może być ograniczony przez inne komponenty w systemie, takie jak pamięć RAM, karta graficzna czy dysk twardy. Jeśli te komponenty są mniej wydajne od procesora, to nawet zwiększenie taktowania nie przyniesie znaczącej poprawy wydajności. Podczas prób podkręcenia system wielokrotnie się zawieszał, co skutkowało niezwykłymi efektami na ekranie. Raz Windows uruchomił się, a program CPUZ pokazał taktowanie wynoszące aż 98 MHz, jednakże to raczej niemożliwe, przypuszczam, że to błąd programu. I na zakończenie, czy pójdzie na tym dół?